Na pewno znasz ten skrót Ctrl+C. To chyba najczęściej wykonywana kombinacja klawiszy na klawiaturze. Robimy to za każdym razem, kiedy chcemy skopiować coś z jednej aplikacji lub miejsca do innego. Następnie klikamy Ctrl+V, żeby wkleić to w innym miejscu. To niesamowicie ułatwia pracę, ale ma też swoje ograniczenia. Możemy skopiować tylko jedną rzecz, a każda następna usuwa poprzednią, co może być frustrujące. Czy tak wygląda Twoje korzystanie z komputera? Jeśli tak, to w tym filmie całkowicie zmienimy Twój sposób pracy na komputerze przy pomocy historii schowka. A jeśli zostaniesz z nami do końca filmu, to pokażemy, jak możemy kopiować to pomiędzy wieloma komputerami. Na początek skopiujemy tekst do schowka przy pomocy skrótu Ctrl+C. Możesz też to zrobić klikając prawym przyciskiem myszy i wybierając kopiuj. Teraz możemy przy pomocy skrótu Ctrl+V lub poprzez opcję wklej w menu podręcznym, przez co możemy to umieścić w innym miejscu lub aplikacji. A co jeśli skopiujemy kolejną rzecz i chcemy ponownie wkleić to co wcześniej? Niestety, każda nowa usuwa poprzednią. To zdecydowanie nie wpływa na naszą wydajność pracy. Windows ma wbudowaną historię schowka, którą włączamy pierwszy raz naciskając na klawiaturze kombinację klawiszy Windows V. Jest ona bardzo podobna do Ctrl+V i nasza pamięć mięśniowa bardzo szybko się przyzwyczai. Wystarczy, że zrobimy to tylko raz i od tego momentu wszystko co kopiujemy będzie się zapisywało w historii, a dostęp do tego będziemy mieli zawsze pod ręką w każdym momencie. Zobaczcie, jak to wygląda. Kopiuję teraz kilka komórek z Excel, za każdym razem klikając Ctrl+C lub prawym przyciskiem myszy wybierając opcję kopiuj. Teraz, kiedy chcę wkleić to w notatniku, wybieram Windows V i mam dostęp do tego, co skopiowałem wcześniej. To wprowadza naszą pracę na całkowicie nowy poziom wydajności. Maksymalnie możemy mieć w schowku do 25 elementów i co najlepsze, to może być tekst, tabela, a nawet zdjęcia lub zrzuty ekranów. Jeśli obejrzysz ten film, to dowiesz się, jak korzystać z narzędzia wycinanie, w którym po zrobieniu zrzutu ten element również jest widoczny w schowku. Zobacz, jak teraz wykonuję zrzut i po kliknięciu Windows V jest on również w schowku. To jednak nie koniec zalet tego skrótu. Wyobraź sobie, że jest coś, czego potrzebujemy bardzo często i chcemy mieć to zawsze pod ręką. Na przykład kurs waluty, adres lub inne rzeczy. Możemy element ze schowka przypiąć, wybierając symbol pineski. I od teraz będziemy mieli do niego dostęp nawet po ponownym uruchomieniu komputera. Tych przypiętych elementów może być 25, co powoduje, że w sumie w schowku możemy mieć 50 elementów, czyli 25 przypiętych i 25 ostatnio skopiowanych. Przyznam, że ja nie potrafię sobie wyobrazić pracy bez tego skrótu. Jeśli jesteś z nami do tego momentu, to na pewno czekasz na to, abym pokazał, w jaki sposób można synchronizować schowek pomiędzy urządzeniami. Zanim do tego przejdziemy, poświęć chwilę, żeby zasubskrybować nasz kanał oraz daj lajka, jeśli film Ci się podoba. To pozwoli być na bieżąco z naszymi materiałami i w ten sposób nie przegapisz kolejnego filmu o Windows 11. Wyobraź sobie, że kupujesz ważny fragment do schowka na komputerze stacjonarnym w biurze lub w domu, a następnie wychodzisz na spotkanie ze swoim laptopem i będąc na miejscu potrzebujesz tego elementu. Wystarczy, że w ustawieniach systemu Windows wybierzesz opcję System, a następnie Schowek i włączysz opcję Historia schowka na wszystkich Twoich urządzeniach. Możesz zdecydować, czy ma to się dziać automatycznie lub ręcznie. Wtedy, żeby mieć do tego dostęp, musisz na urządzeniu kliknąć Windows V i wybrać ikonę chmurki, żeby synchronizować pomiędzy innymi urządzeniami. Pamiętaj, aby na innych komputerach być zalogowany do tego samego konta Microsoft. Od teraz schowek wędruje z Twoim kontem Microsoft na dowolnym komputerze, z którego korzystasz. Koniec z przesyłaniem rzeczy przez komunikatory lub maile, tylko po to, żeby mieć je na innych urządzeniach. A jeśli cenisz sobie porządek, to oczywiście możesz usunąć każdy element lub całą historię schowka jednym kliknięciem w opcji Wyczyść wszystko. Historia schowka zmienia sposób, w jaki korzystamy z komputera. Wydawałoby się, że z tak prostej czynności jak kopiuj wklej, która prawie w niezmienionej formie była dostępna przez dziesiątki lat, coś jeszcze Cię może zaskoczyć. Mogłeś pewnie zauważyć, że po kliknięciu na Windows V mamy również inne opcje, ale to już temat na całkowicie inny film. Napisz w komentarzu, czy interesują Cię kolejne porady o korzystaniu z Windows 11. W tym materiale to już wszystko. Dziękujemy za obejrzenie i do kolejnego ciekawego filmu na kanale Microsoft Expert Zone Polska. Cześć!